Ten pomnik postawiliśmy w ubiegłym roku i on upamiętnia ofiary 21 osób, Romów, którzy zostali zastrzeleni przez Niemców niedaleko tu w lesie. W tamtym lesie jest pomnik, który Małgosia Mirga zaprojektowała. Tu jest jego kształt, zobaczymy go później, ale to jest jakby trzecie miejsce związane z jedną tragedią. Cały tabor Romów został przez Niemców zatrzymany i zaprowadzili Niemcy ich do lasu, tych Romów, i rozstrzelali. Było ich 30 osób, jeden z nich uciekł i dzięki temu mamy relacje, znamy nazwiska tych, którzy zostali zamordowani. Pochowali ich Niemcy w lesie, tam gdzie ich rozstrzelali, ale po wojnie zostali ekshumowani i pochowani na tym lokalnym cmentarzu, troszkę dalej, nie w tym miejscu. Dlaczego ten pomnik tu stoi? Otóż z czasem sąsiednie groby tak zajęły, tak ekspandowały, że zajęły tą przestrzeń i było bardzo dziwnie, bo 29 zabitych ofiar pochowanych na takiej maleńkiej przestrzeni między dwoma grobami. I to było takie dla nas troszkę przykre obserwować to i 2 lata temu zorganizowaliśmy ekshumację na tamtym miejscu. Znaleźliśmy szczątki, resztki tych pochowanych, a więc odbyła się jakby druga ekshumacja. I tutaj ksiądz wydzielił nam specjalne takie ładne miejsce przy tej głównej alejce i tutaj zostały pochowane te szczątki w małej trumience. A ja wykorzystałem do budowy tego pomnika rzeźbę Andrasza Kalaja, węgierskiego rzeźbiarza romskiego, który brał udział kilka razy w takich plenerach organizowanych przez Małgorzatę Mirgę-Tas w Czarnej Górze na Spiszu. I na którymś takim plenerze, bodaj 3 lata czy 4 lata temu, wykonał taką rzeźbę w Piaskowcu, nazwał ją Rodzina Cygańska. I kiedy Małgosia Mirga przekazała nam do muzeum tę rzeźbę jako dar, wówczas nasza koleżanka Natalia Gancarz zasugerowała, żeby wykorzystać tę rzeźbę do stworzenia pomnika tu na cmentarzu. Mieliśmy już tutaj ten grób, ale nie mieliśmy pomysłu, jak go upamiętnić, ten grób. I Natalia ten projekt stworzyła, postument plus tę rzeźbę. I wtedy pomyślałem, że ten postument też powinien wykonać Rom. Znam jednego Roma, Waldek Ondyczy, mieszka niedaleko Tarnowa. On jest kamieniarzem, robi nagrobki na cmentarz i on właśnie wykonał ten postument. Także mieści się w tym pomniku kilka takich bardzo interesujących romskich treści. Romski rzeźbiarz z Węgier i romski kamieniarz spod Tarnowa, który zrobił postument do tego pomnika. Z jednej strony jest napis po polsku, z drugiej napis w języku romskim. I też ciekawa historyjka, ponieważ w kulturze naszej polskiej, chrześcijańskiej, no ważny jest znak krzyża. I kiedy rok temu dokładnie, z udziałem wielu Romów z różnych krajów, podeszliśmy do tego pomnika, ja wtedy sobie uświadomiłem, że tu nie ma nigdzie znaku krzyża na tym pomniku. I wtedy przy pomocy gwoździa i młotka autor, ten Andrasz Kalaj, wykonał tu taki maleńki znak krzyża. I także no to tak jakby podpisaliśmy w ten sposób tę obyczajową, religijną, daliśmy ten chrześcijański stempel temu pomnikowi. Ten pomnik nie jest całkiem skończony, dlatego że w moim planie jest jeszcze, żeby tutaj zrobić taką
podobnie jak obok, z kamieni taką płytę, żeby on nie był taki pojedynczy pomnik, tylko żeby był w formie grobu. Znajdujemy się w lesie, niedaleko Bożęcina Dolnego. Za mną przebiega jedna z głównych dróg okolicznych. Natomiast mniej więcej 100 metrów stąd, w sierpniu 1942 roku, Niemcy rozstrzelali 29 Romów. Tak jak na tej tablicy tutaj napisaliśmy, wśród nich było 21 dzieci zamordowanych. I ta zbrodnia bardzo tak mocno zapadła w pamięć miejscowych ludzi, dlatego że Niemcy zmusili kilku chłopów, aby tych Cyganów później pogrzebali. Ta zbrodnia bardzo mocno wstrząsnęła miejscową ludnością. Ja pamiętam jeszcze, jak ten pomnik był stawiany, przychodzili tu starsi ludzie, którzy pamiętali, jak Niemcy ich zagonili tutaj do lasu, żeby pochowali tych pomordowanych Romów. I ta zbrodnia też odbiła się w topografii tego miejsca, w świadomości tej topograficznej miejscowej ludności, dlatego że to miejsce nazywa się Cygańskie Górki. Niektórzy już nawet nie wiedzą dlaczego. I przed kilkunastu laty w tym miejscu postawiliśmy prosty brzozowy krzyż. Tu jest taka tablica orientująca o historii tego miejsca, jest chyba zdjęcie tego krzyża. A w 2010 roku postawiony został ten pomnik. Autorem jego jest Małgorzata Mirgatas, wykształcona Romka po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I to jest jeden z kolejnych wariantów. Kilka wariantów tego pomnika było, ale ostatecznie Małgorzata zdecydowała, że ma być to drewniany pomnik. To jest las. Ten monument jest z drewna, co prawda mocno zaimpregnowany, to jest mocne drewno, modrzew, ale wiadomo, że on nie jest wieczny. To nie jest monument z kamienia, z żelaza i ma trwać tyle, ile ten materiał przetrwa. Ale ten pomnik już ma dość tragiczną historię, ponieważ 5 lat po odsłonięciu tego pomnika został zdewastowany. W 2016 roku w kwietniu ktoś zaczepił linę do tego monumentu i pewnie samochodem został pociągnięty, wyrwany został z tego łoża, z betonowego, a później jakimiś siekierami porąbany. Są zdjęcia tam na tablicy, jak to wyglądało. To było bardzo dla nas dramatyczny moment, ale wówczas prezydent Polski, który się też o tym dowiedział, sprawa była bardzo nagłośniona w mediach, specjalny fundusz przyznał nam i Małgorzata jako autorka zrekonstruowała ten pomnik. Właściwie ta płyta jest oryginalna, ale te dwie postacie leżące są zrekonstruowane. No jest to w dalszym ciągu autorski jej pomnik. Do tego jej pomnika ja jeszcze dołożyłem pewną symbolikę, mianowicie jak ten pomnik został już na fundamencie umocowany, poprosiłem tu miejscowej piaskarni, tam gdzie się wydobywa piasek, i takie 29 głazów oryginalnych ułożyłem wokół, aby one symbolizowały te 29 zamordowanych ofiar.